Dlaczego przeprowadziłam się do Kanady? Dlaczego zdecydowałam się na emigrację do Kanady zaraz przed 30 i budowanie życia małymi krokami? Dlaczego wyruszyłam w podróż w nieznane? Dzisiaj opowiem Wam o moich powodach emigracji do Kanady, czyli o mojej podróży ze stabilnego życia w nieznane, o odkrywaniu i nie tylko. Ponad 2 lata temu pożegnałam się z moją rodziną, przyjaciółmi, koleżankami i kolegami z pracy, pracodawcą, bezpiecznym, stabilnym życiem w Polsce i wyruszyłam w podróż do Kanady w poszukiwaniu nowych, być może lepszych możliwości. Stworzyłam kanał Joanna on the West Coast, gdzie dzielę się moimi doświadczeniami, opowiadam o życiu w Kanadzie, a także o wyzwaniach życia na emigracji. Pokazuję piękną Kolumbię Brytyjską w formie relacji z moich podróży, tych małych i dużych. Będzie mi bardzo miło, jeśli zostawisz łapkę w górę, włączysz subskrypcję, a także zostawisz komentarz poniżej. Dziękuję wszystkim osobom, które już subskrybują mój kanał, a także za Wasze wszystkie pozytywne komentarze i łapki w górę. A teraz zaczynamy! Mam w życiu 3 wartości: rodzina, zdrowie oraz rozwój, którymi kieruję się w życiu. Moje decyzje podejmuję w oparciu właśnie o te wartości. Aby odpowiedzieć na pytanie, dlaczego przeprowadziłam się do Kanady, musimy wrócić do roku 2017, kiedy na świat przyszedł mój siostrzeniec, pierwsze dziecko w rodzinie. 6 tygodni później wraz z mamą siedziałyśmy już na pokładzie samolotu lecącego do Chicago, gdzie 7 lat wcześniej przeprowadziła się moja siostra. Antoś otworzył nasze serca i wlał dużo radości do naszego życia. Po tych 4 cudownych dniach spędzonych z rodziną przyszedł czas, aby spełnić marzenie mojej mamy o podróży do Kanady. Podróż bardzo ważna dla niej oraz dla mnie. Byłyśmy nią bardzo podekscytowane. Na lotnisko udałyśmy się 2 godziny przed wylotem. Kolejka nie była duża, więc myślałyśmy, że wszystko będzie ok. Jednak podczas check-inu zostałyśmy zapytane o ETA. Ja wtedy nie wiedziałam, co ten skrót oznacza. ETA jest to Electronic Travel Authorization. Jest to dokument wymagany po przylocie do Kanady. Ja szybko zaczęłam uzupełniać aplikację na małym telefonie iPhone 4S. Pierwsza aplikacja została pomyślnie przeprocesowana, natomiast podczas uzupełniania drugiej aplikacji skończył się darmowy internet, więc trzeba było wykupić internet, wprowadzać numer karty kredytowej i dodatkowo wystąpił błąd aplikacji, więc tą aplikację kończyłam już na komputerze stacjonarnym. I nim to wszystko zostało przeprocesowane, zostało 10 minut do odlotu samolotu. Na ten samolot nie zostałyśmy już wpuszczone. Ja miałam już najczarniejszy scenariusz, najczarniejszą wizję, nasza przygoda się kończy. Jednak wtedy usłyszałam pytanie, czy mamy gdzie się zatrzymać na tą noc. Szybko odpowiedziałam, że tak i dostałam informację, że nasz bilet zostanie przebukowany. Nasz samolot był z Chicago do Kelowny. W Kelowny na lotnisku odebrała nas rodzina, ciocia z wujkiem, kuzynka wraz z dziećmi. Z lotniska rozpoczęłyśmy naszą podróż już kamperem do Banff i Jasper. Było to około 2000 km. Banff i Jasper są to perełki, są to miejsca odwiedzane tłumnie przez turystów z całego świata co roku. W samym 2019 roku Kanadę odwiedziło ponad 22 miliony turystów. To miejsce musicie po prostu zobaczyć, aby zrozumieć, dlaczego zdecydowałam się na emigrację do Kanady. Podczas naszej podróży miałyśmy więcej przygód, lecąc już z Kelowny, wracając do Chicago, był overbooking i nasz bilet został zmieniony. Miałyśmy transfer Vancouver. Vancouver w centrum spędziłyśmy z mamą 3 godziny i to wystarczyło, aby zakochać się w tym mieście. Pamiętam, jak przeszłyśmy się z mamą od Canada Place do Stanley Park
I pamiętam, jak stanęłam, popatrzyłam i wtedy podjęłam już decyzję, że tutaj będę mieszkać. Vancouver jest najpiękniej położonym miastem w Kanadzie, który jest otoczony górami i ma ocean na wyciągnięcie ręki. Jak każde miasto ma swoje problemy, o których opowiedziałam w poprzednim wideo na tym kanale. Drugi powód mojej emigracji do Kanady to chęć podróżowania i odkrywania. Na emigrację do Kanady pewnie nie zdecydowałabym się bez mojej podróży do Azji. To właśnie podczas miesięcznej podróży do Azji zostało zasiane ziarenko. Narodziła się chęć do podróżowania jeszcze bardziej niż wcześniej, a sama podróż pozwoliła mi zbudować pewność siebie i jeszcze większą odwagę do podejmowania jeszcze bardziej śmielszych decyzji. Bo czym innym jak nie aktem odwagi jest spakowanie swojego życia do 2 walizek, roweru do kartonowego pudełka i wejście na pokład samolotu, który ląduje ponad 8,5 tysiąca kilometrów z dala od domu, w nowym kraju, w nowym mieście, gdzie nie mamy ani przyjaciół, ani rodziny, ani pracy, ani mieszkania. I zupełnie nie wiemy, jak potoczą się nasze losy tutaj. Zacznijmy jednak od nowa, wróćmy do roku 2016, który był przełomowy w moim życiu. Był luty, kiedy spakowałam mój 50-litrowy plecak i wyruszyłam do Azji. Jednym z destynacji był Wietnam, a Fansipan Pan był na mojej bucket list. Głównym celem podróży było zdobycie najwyższego szczytu Półwyspu Indochińskiego. Góra Fansipan Pan ma ponad 3100 metrów, różnica przewyższeń to ponad 1800 metrów. Pomimo tego, że moje koleżanki nie zdecydowały się na zdobywanie tego szczytu, po jednym dniu spędzonym w Hanoi kupiłam bilet na nocny pociąg i tak wsiadłam do pociągu. Podczas nocy nie mogłam zmrużyć oka, byłam tak podekscytowana. Mój plan był, żeby dołączyć do grupy z samego rana i zacząć wędrówkę. Jednak na miejscu okazało się, że już było za późno, aby dołączyć do jakiejkolwiek grupy tego dnia. Wszystkie agencje były zamknięte. I tak, następnego dnia rozpoczęłam moją wędrówkę, moją przygodę. Nie miałam wtedy ani górskich butów, miałam jedynie adidasy, przeciwdeszczowy płaszcz i lampkę. Grupa była 9-osobowa, były to osoby z różnych krajów i kultur. To była 2-dniowa wędrówka pomiędzy mglistymi lasami bambusowymi, złotymi tarasami ryżowymi, a także pomiędzy chmurami. Noc spędziliśmy w chacie, 9 osób ściśniętych w chacie 4 metry na 4 metry. Obudzono nas o 3 nad ranem, dostaliśmy ciepłe śniadanie i tak mniej więcej o godzinie 4:15 rozpoczęliśmy zdobywanie szczytu. Na szczyt dotarliśmy wraz ze wschodem słońca i było to naprawdę niezapomniane przeżycie. Jest to największe osiągnięcie, jeśli chodzi o moje górskie wędrówki. Doświadczenie, dzięki któremu zbudowałam swoją wewnętrzną siłę i dzięki któremu zdecydowałam się na emigrację do Kanady, czyli moją podróż ze stabilnego życia w nieznane. Podróż do Azji miała bardzo duży wpływ na ukształtowanie się mojego życia. To dzięki tej podróży zbudowałam w sobie jeszcze większą siłę, zaufanie do siebie, taką chęć do realizacji jeszcze większych planów, projektów, marzeń, chęci podróżowania oraz tworzenia życia, jakiego ja pragnę, a także zadania sobie pytania, co jest celem w moim życiu. Moje życie w Polsce było bardzo bezpieczne, poukładane, stabilna praca w korporacji. Pomyślałam, jak mogę się bardziej sprawdzić, jak nie rzucając się na głęboką wodę. Kiedy jak nie teraz, przecież tak wiele rzeczy mnie właściwie nie trzymało. Byłam kobietą bez dzieci i zobowiązań. Rodzina. Moja siostra przeprowadziła się do Stanów Zjednoczonych już kilka lat temu. Przyjaciele, jedni w kraju, inni już za granicą. Prawdę mówiąc, mając prawie te 30 lat, większość osób jest już sparowana, niektórzy nawet założyli już rodziny, więc tych spotkań było już coraz mniej. Z różnych powodów nie wzięłam też udziału w programie Erasmus podczas moich studiów i gdzieś mi to z tyłu głowy siedziało. Nigdy nie żyłam za granicą, nie mieszkałam w innym kraju, więc ta chęć sprawdzenia siebie, spróbowania życia, tego innego życia za granicą oraz wyjścia jeszcze bardziej spoza swojej strefy komfortu były powodem, dlaczego zdecydowałam się na emigrację do Kanady. Kolejny punkt to zdrowie. Zdrowie, a raczej utrata tego zdrowia często uświadamia nam, jak kruche jest nasze życie, jak wiele może się zmienić w ułamku zaledwie sekundy i jak ważne jest, aby żyć tu i teraz i nie odkładać rzeczy na później.
W moim przypadku było to niefortunne złamanie ręki, które skutkowało 2 zabiegami oraz rehabilitacją. Ten moment, ten ułamek sekundy, kiedy lądowałam na chodniku przed maską samochodu, uświadomił mi, jak bardzo chcę żyć i jak wiele rzeczy mam jeszcze do zrobienia. Te małe decyzje, micro steps, spowodowały, że jestem w miejscu, w którym jestem. W Kanadzie, która dla wielu osób jest marzeniem, a ja mogę ją odkrywać i dzielić się nią z Wami. Bardzo dziękuję za wysłuchanie, obejrzenie mojej historii do samego końca. Jestem ciekawa, jakie były Wasze powody emigracji do Kanady lub dlaczego zastanawiacie się nad zamieszkaniem właśnie w Kanadzie. Proszę podzielcie się w komentarzu. Jeśli podobało Ci się to wideo, to proszę zostaw łapkę w górę. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału Joanna on the West Coast, będzie mi bardzo miło, jeśli włączysz subskrypcję. Dziękuję za Twoją subskrypcję, dzięki temu mogę rozwijać kanał i tworzyć nowe treści. Czekam też na Wasze historie w komentarzu poniżej. Do zobaczenia w kolejnym wideo. Cześć!